Good morning, hello, good morning everyone, and I forgot to do something today. Good morning everyone, good morning, good morning. I am a bit late today. Actually forgot about one important thing today before our breakfast, so I will do it in a moment. How is everyone? Are you okay today? I hope that you are and everything is great. How are you doing? Are you still alive after all the heat you've been having? I heard that Poland is very, very hot at the moment. Everyone is complaining. I love hot weather, so I would not complain if I were you, but some people really don't like the heat. Here in Lisbon, the weather has been so-so. I think it's actually not that bad. The weekend was sunny and it was not hot. It was quite coldish, let's say. And on Saturday I went on a beautiful walk around Lisbon. It was really nice, but you could see that there are more and more tourists in the city and more people. It is a little bit shocking, I must say, because we haven't had this for a very long time. It seems like it's a long time. And now you could see in the most famous parts of the city, you could see the tourists, and the tourists are like, they are almost everywhere. So it is a little bit strange, if I might say so. But it's nice. It's nice. I think it's good for the country, and I think it is good for people here for sure, that want to earn money, and they haven't had that for a year or two maybe. So yeah, it's good. But in Portugal, I don't know if you heard, but we have more and more cases of coronavirus, so they decided to close Lisbon area and on the weekends, and we cannot go anywhere outside of the area here. The area is pretty big, so it's not the end of the world, but we cannot go to the other places in the country. And I think that's, for some people, it's not very nice because they go on holiday. Dzień dobry moi drodzy, dzień dobry, przywitajcie się, co tak cicho siedzicie, zawsze się witacie, a dzisiaj nagle cisza, więc witajcie się. Mariola says it's again a hot day and a crying face. Oh come on, it's nice. You had a very long winter, Mariola. Every year Poland is very cold, the winter is very long, and now you have hot days. It's nice. I understand that for some people it might not be. It's kind of, for some people it's quite hard. I know. Hello Sebastian, how are you today? How are you? I hope you are well. So, how was your weekend? What did you do? The weather is hot, so I hope that you are using this time to do something and to enjoy yourself. Więc moi drodzy, dajcie znać jak tam weekend. Wiecie, jak zawsze small talk na samym początku. I dajcie znać, co tam porabiacie w te gorące dni, na tym biegunie gorąca u Was. Więc dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o takich wyrażeniach, które są używane w zasadzie w piłce nożnej w większości lub wiążą się z piłką nożną,
a jakby nie, używamy ich, nie jakby, tylko na pewno używamy ich w innych sytuacjach, w codziennych sytuacjach. Wybrałam takich parę najbardziej interesujących, więc mam nadzieję, że Wam się przydadzą. Oczywiście będzie quiz, będą pytania, więc też będzie sprawdzenie wiedzy. Przygotujcie sobie coś do pisania i przygotujcie się na pytania również. Od razu chciałabym też wspomnieć, że dzisiaj kończy się Chit-Chat Challenge. Jeżeli ktoś z Was przystąpił, to dzisiaj jest ostatnia szansa, żeby odpowiedzieć na pytania. Na pytanie ostatnie. Od razu chciałabym też Wam powiedzieć o pewnej rzeczy. Chit-Chat Challenge powstał po to, żeby Was troszeczkę zmusić do mówienia, żeby Wam pokazać, że potraficie złożyć przynajmniej jedno zdanie i je powiedzieć. Powstał też po to, żeby Was wyrwać troszeczkę ze strefy komfortu. Tutaj ja widzę to, jak to działa na Was, więc do tego wyzwania przystąpiło jakieś około 200 osób, co jest bardzo dużo i w pierwszym dniu odpowiedzi było bardzo, bardzo dużo. Ja na każdą odpowiedź odpowiadam, jeżeli przyślecie ją na czas, no to ja zawsze na te odpowiedzi odpowiadam, między było tego trochę. Pierwsze dni skupiały się na pisemnych odpowiedziach, czyli mieliście wideo do obejrzenia, później trzeba było odpowiedzieć na pytania i pisemnie. I na te pytania bardzo dużo osób odpowiadało przez pierwsze parę dni. Im trudniej się robiło, tym więcej osób odpadało. Trudniej się robiło nie dlatego, że pytania były trudniejsze, bo pytania zawsze są dosyć łatwe, ale dlatego, że trzeba było nagle się nagrać. I później już nie było opcji pisania, tylko była opcja nagrywania audio. No i tych osób było trochę mniej za każdym razem. Później, na samym końcu, dzisiaj i wczoraj chyba, już nie pamiętam teraz, w każdym razie te ostatnie zadania polegają na tym, żeby się nie nagrywać na audio, a nagrywać się na wideo. I tutaj już widzę w tym ostatnim dniu, że osób jest naprawdę mało. I wynika to z tego na pewno, że że zawsze z wyzwaniami jest tak, że wyzwanie jest darmowe, więc ludziom się nie chce, później po tam 5-6 dni to już ludzie odpadają, to jest raz i to jest normalne. A dwa, jest to dlatego, że właśnie trzeba się nagrać na wideo i to bardzo ludzi wyrywa z takiego, właśnie z tej strefy komfortu, bo nagle się trzeba nagrać. I ja rozumiem, że niektórzy się wstydzą pokazać swoją twarz. Ja nie oceniam, czy Wy macie make-up, czy Wy nie macie make-upu, czy Wy macie krzywe zęby i w ogóle, nie wiem, wyglądacie jakbyście dopiero wstali. Naprawdę tego nie oceniam. Mnie to nie obchodzi zupełnie. Nie udostępniam tych nagrań nikomu. Te nagrania są dla mnie, ja nikomu nie pokazuję, nie nagrywam na social media, nie używam, nigdy nie będę używać tych nagrań. One, jak się wyzwanie kończy, one w zasadzie zostają wykasowane z systemu, także w ogóle nie mam do nich dostępu. To drugi raz. I nie oceniam też Waszego angielskiego, tak? Nie oceniam, czy jesteście, ale nie śmieję się, nie pokazuję nikomu, nie wyśmiewam się z nich. Ale rozumiem, że możecie się krępować tego, jak wyglądacie na tym wideo. Ale z drugiej strony, moi drodzy, właśnie to pokazuje Wam, że jak przyzwyczaja Was do tej wyjścia ze strefy komfortu. Bardzo często z osobami, które się wstydzą mówić po angielsku, po jakimś czasie robię takie ćwiczenie, że każę im się nagrywać. Bo bariera językowa nie wynika czasami z tego, że Wy się wstydzicie popełniać błędy. Oczywiście ona z tego też wynika, ale bardzo często wynika też z tego, że wstydzimy się własnego głosu, jak on brzmi w języku angielskim. Naprawdę, możecie sobie z tego nie zdawać sprawy, ale my, mówiąc w obcym języku, zmieniamy się. Zmienia się nasza gestykulacja, zmienia się nasza osobowość. Jeżeli jesteśmy na niższym poziomie, to bardzo mówimy troszeczkę
sztuczniej i troszeczkę bardziej sztywno i nam się wydaje, że my mówimy bardzo głupio, że my brzmimy i wyglądamy głupio. Dlatego bardzo często takim ćwiczeniem na przełamanie barier, na konwersację jest to, żeby mówić na przykład do lustra to raz, albo żeby się właśnie nagrywać. I tu, w tym Waszym wyzwaniu, jeżeli bierzecie udział w wyzwaniu Chit-Chat Challenge, to macie właśnie takie ćwiczenie na to, żeby się zobaczyć sami. Nie tylko, żeby mi to wysłać, ale tylko, żeby się sami zobaczyć i sami usłyszeć. Żeby się do siebie samemu przyzwyczaić. I takie rzeczy właśnie przełamują Wasze bariery językowe. Więc brawo dla tych, którzy się zdołali nagrać dzisiaj. Ci, którzy się jeszcze zastanawiają nad tym, czy to zrobić, to jeszcze macie czas dzisiaj do 18 godziny i zróbcie to. Naprawdę Was do tego namawiam. Szczególnie, jeżeli macie problemy z językiem angielskim. Jeżeli macie problemy z przełamaniem barier, jeżeli się wstydzicie, krępujecie i boicie, to jest naprawdę bardzo dobre ćwiczenie. No i poza tym oczywiście uczycie się nowych rzeczy, tak? Uczycie się, gdzie popełniacie błędy, co zrobiliście dobrze, oglądacie coś codziennie, więc jest to dla Was. Z tymi wyzwaniami też jest troszeczkę tak, jak z pracą domową. Ja kiedyś walczyłam bardzo z moimi uczniami i naprawdę wywierałam na nich bardzo dużą presję na to, żeby odrabiali pracę domową. Po paru latach pracy z osobami doszłam do wniosku, że nie tylko podejście takie nie zrobiłeś pracy domowej, spoko, nie ma problemu, to jest zależne od Ciebie, jest o wiele skuteczniejsze niż wywieranie presji, a poza tym tak naprawdę to nie zależy ode mnie. Wasza praca domowa nie jest moim problemem. Moim problemem jest przyjście na lekcję, nauczenie Cię, danie Ci pracy domowej, a to, czy Ty zrobisz pracę domową, to już nie jest mój problem. To Ty płacisz za lekcję, to jest Twoja inwestycja. Jak nie zrobisz pracy domowej, Ty tracisz, a nie ja. I tak samo z wyzwaniem jest. I ja przez całe wyzwanie też sobie właśnie tak myślałam, to nie jest mój problem. Ktoś się zapisał na wyzwanie, nie bierze w nim udziału do końca, nie korzysta z tego, co jest. Nie mój problem. Z drugiej strony chcę też Wam powiedzieć, że to jest naprawdę to są darmowe rzeczy, z których jeżeli korzystacie, to korzystajcie, a nie poddawajcie się gdzieś tam w połowie. Tak? Nawet jak macie mało czasu, to zróbcie chociaż jedno ćwiczenie. Obejrzyjcie chociaż to wideo i odpowiedzcie chociaż na jedno pytanie. Jeżeli się krępujecie i zastanawiacie się nad tym, czy się nagrać na to audio i na to wideo, to przynajmniej, jeżeli jeszcze się nie nagrywaliście na audio, to nagrajcie się na audio, jeżeli wideo Wam tak sprawia taki duży problem. Tak? Trzeba kroczek po kroczku, tak? Kroczek po kroczku i zrobić to pierwszy raz. Jak zrobicie to pierwszy raz, dużo jest tutaj osób na tym wyzwaniu, które brało udział w pierwszym wyzwaniu i dla nich to był problem duży, żeby w ogóle się przełamać. Teraz już tego problemu nie ma. Ja te osoby znam po e-mailach, po imionach i wiem, że był to problem na samym początku. Teraz już tego problemu nie ma. Teraz już audio jest po prostu zupełnie rzeczą normalną, bo trzeba było po prostu podejść do tego tak, że zrobię to raz, zobaczę, zrobię to drugi raz, zobaczę, zrobię to trzeci raz, to już nie będzie dla mnie problem. Także namawiam Was do tego, aby właśnie w ten sposób podchodzić do pewnych ćwiczeń, tak? Jeżeli one Was krępują i wprowadzają w taki stan zawstydzenia, to być może jest to dla Was dobre. Bardzo często właśnie jest to dla Was dobre, bo to jest pierwsza rzecz, pierwszy krok do przełamania się i do rozpoczęcia konwersacji. Let me have a look at your comments here. So Mariola says, in the office it's plus 30 degrees and no air conditioning. Okay, all right. In this case, Mariola, I think I can understand that it is hard for you. I hope that you have a fun. You know, I hope that you don't have air conditioning, but at least you have a fun. I have just finished cycling a bicycle, Agnieszka. Wow, what a great start to Monday morning. I am so glad that you are doing that. Very nice. Ok, moi drodzy. Dzisiaj, jak mówiłam,
będziemy sobie mówić o piłce nożnej. Ja się na piłce nożnej nie znam, zupełnie. Piłka nożna nie za bardzo mnie interesuje, ale znam się na języku angielskim i znam się na konwersacji i wiem, jak to jest mówić po angielsku, uczyć się nowych słów i używać w rozmowie. Także dzisiaj będziemy sobie mówić o takich wyrażeniach, które są związane z futbolem. Czasami się je używa w piłce nożnej, ale można ich używać lub je troszeczkę pozmieniać w innych konwersacjach, po prostu dotyczących czegokolwiek innego. Więc dzisiaj parę takich wyrażeń, które uznałam, że są interesujące i które można sobie przyswoić. So, I would like also for you to answer the first question. Do you like football and what is your favorite team? So now it's the Euros, right? I don't know, European Championships? Yeah, I guess that's how it's called. So of course, I'm sure that some of you watch football and some of you are interested in football, or very often you don't like football but you watch it because you support Poland, for example, or some other countries as well. So let me know if you like football and if you have a favorite team and if you follow the championships. I don't like football, as I said before. I don't like watching it. I think it's boring for me. I'm sorry for people who like football. I'm sorry. But to me, it is a little bit too boring to watch. It is long and the football field is so huge and they just run from one corner to another. It's just, blah. But I do like, so for example, if there are championships like European Championships or the World Championships, I like going and watching it in a bar, having a drink, and just the atmosphere is very nice. So on Saturday I went to see Portugal playing Germany. And it was nice because I found a nice place. I met a friend of mine and it was very nice. Of course, I think Portugal lost. So it was not very nice atmosphere after the game. Everyone was very sad. And I did not watch Poland playing Spain because I went, it was too much football. It was too much for one game for me. It was okay, but 2 games it was not. Mariola says, I like football. I'm a fan of Lech Poznań and Brazil. Wow, you're a hardcore fan. Lech Poznań. Woo. Good. I like football, Sebastian says, and my favorite team is France. Okay. Oh, so I hope they are doing well. I'm not really sure. I don't know how they're doing, if they got out of the group or not. I don't follow it, so I don't know. Sorry. So, what vocabulary do we have? What expressions for everyday life do we have? Okay, so the first one is kickoff. Kickoff. Kickoff is the start of the game. Okay, ja napisałam wykop, ale ja nie wiem, czy to jest dobre słowo na początek meczu. Wtedy, kiedy piłka idzie w grę, tak? Wtedy, kiedy się zaczyna mecz, piłka zostaje wykopana, to jest ten początek meczu, to jest kickoff. I'm not very sure, maybe in Polish we also say kickoff, I don't know. But in the game we say, in everyday life, it is also a start of something, usually something quick. So it can be a start of a meeting, or it can be a start of a season in fashion. Okay, so for example, I worked in a shop before in London. I worked for H&M, and every season had a party. So we had a party for the people who worked in the shop,
and it was a big day because we got a lot of new clothes in the shop on that day, and that was the kickoff of the season. Okay, so that start of the fashion of the season in fashion is a kickoff, but also it is the start of something. It could be a start of a meeting, it could be start of your day, for example. So to kick off something with something, it means to start. So for example, it's the kickoff of the summer sale, right? Czyli początek letniej wyprzedaży. Or we can also say we kicked off the meeting with talking about our sales. Okay, we kicked off the meeting with talking about our sales. Na co tutaj zwracamy uwagę? Na to, że jeżeli używamy w ogóle takiego zdania, że zaczęliśmy od czegoś i używamy słowa with, to potem jest czasownik i ten czasownik jest ing. I tak będziecie mieli zawsze. Jeżeli mamy takie zwroty czasownikowe z czasownikiem i ten zwrot posiada na przykład słowo with, ale też może posiadać at, in, on, over, under, off, nie wiem co tam jeszcze. I po tych słowach jest czasownik, to ten czasownik zawsze będzie z ing. Zawsze. I tutaj właśnie tak jest. We kicked off the meeting with talking about our sales. Możemy też użyć tego zwrotu odnośnie naszego dnia. Because, for example, I kick my day off with a cup of coffee. Okay, today I could not make a cup of coffee because the coffee machine didn't work for me. I don't know why, but yes, every day I kick my day off with a cup of coffee and with my breakfast. I always have breakfast. Before I start anything, I always have breakfast. So how do you kick your day off? How do you start your day? How do you kick your day off? So let me know in the comments, what do you do in the morning? But use the word kick off. Okay, so let me have a look what you are writing here. Agnieszka says, I'm not keen on football, but I watch it sometimes, especially when Poland plays. Yes, the same like me. I like the phrase keen on, very nice. I don't like watching Polish team because I'm too nervous. Okay, I can understand. It is nerve-wracking. It is nerve-wracking, and I think it is sometimes very, very stressful for people. So I can completely understand that. Okay, so kick off. Kick off means start. Okay, the next one, maybe you've heard that before. Keep your eye on the ball. Keep your eye on the ball. To look only at the ball, or patrzeć na piłkę in Polish. Yeah, keep your eye on the ball, or to pay attention to what is happening. To pay attention to what is happening. If you want to win the election, keep an eye on the ball and track what other candidates are doing. Okay, so when you have to focus on something, you are very focused on what is happening around you, you keep your eye on the ball. Okay, so in this case we can also use this expression. Bardzo, bardzo przydatne i bardzo takie wyrażenie, które jest często używane. Oczywiście nie do końca może się tutaj wiązać z futbolem, może się wiązać z jakąś inną grą, ale jest piłka, tak? Jest piłka, więc dajemy że jest to piłka nożna. So, the question for you is, in what kind of situation or situations do we need to keep an eye on the ball? Okay? So, for me, for example, I always have to keep an eye on the ball during my work. Okay, I have to be very focused and pay attention to what the student
does during the lesson. I also, when I drive, I need to keep an eye on the ball, because if I do a mistake, and I am a very new driver, and if I make a mistake, I might cause an accident. So how about you? In what kind of situations do you keep an eye on the ball? Let me know in the comments. Sebastian says, I kick my day off with a cup of coffee. Same here, Sebastian. I cannot live without coffee. Coffee is in my veins, I think. Anya says, I kick my day off with walking my daughter up to the nursery. Very often, a lot of parents kick their day off like this. I think for some it is stressful, for some it is a normal day like every day, and it is nothing special, and the kids always behave, but some students have start their day off like this, and it is quite stressful for them. Okay, so let me know, in what situations do we need to keep an eye on the ball? What do you think? All right. Next one. Okay, so this one is a bit sorry, I just had to check something. So this one is something that our Polish team did, and Portugal also did twice, so we don't have to feel so bad about it, right? To score an own goal. To score an own goal. To kick the ball into your own team's goal, czyli strzelić samobuja. Okay, I am not really sure if strzelić samobuja is the correct Polish thing to say. I'm sorry, but this is how I say it, so I hope it's okay. Okay, so to score an own goal is something you think it's helpful, but instead it brings harm. So in Polish, the Polish translation for this is zrobić coś, co ma przynieść korzyści, ale tak naprawdę wyrządza szkodę. Okay? So in this case, this project has been an own goal. We really thought it would help us to earn more money. Alright? So, czasami to wyrażenie, czasami można użyć score, i score to jest strzelić gola, tak? Wrócimy jeszcze do tego wyrażenia. I on, jak widzicie, jest w nawiasach, dlatego, że czasami, tak jak w tym przykładzie, nie musimy używać słowa score, możemy po prostu nazwać sytuację i powiedzieć, że ta sytuacja, this situation, this project, this whatever, is an own goal. Okay? Czyli po prostu ta sytuacja jest samobujem. Też możemy oczywiście tutaj zastosować score, na przykład w tym przykładzie, który mamy na ekranie, możemy powiedzieć this project has been, with this project we scored an own goal. We can also say that, okay? We really thought it would help us to earn more money, but it didn't. We went bankrupt, for example. Right? Czyli możemy coś nazwać, że coś jest samobujem, czyli możemy powiedzieć this is an own goal, ale możemy też powiedzieć, że strzeliliśmy sobie samobuja. Okay? So, have you ever seen a football team scoring an own goal? Have you ever seen a football team scoring an own goal? And I think recently in the championships we had quite a few of them. I don't follow football, like I said. I don't follow the championships that much, but I know that Poland did it. I didn't see it. I wasn't watching that game, but I saw it, and on Saturday I saw Portugal doing it. So I don't know if you've seen anything like that. Agnieszka says, I kick off every day with a cup of coffee. I think many of you do. I kick my day off with walking with my dog. That is a nice start to the day, I think. You can get very fit when you do it, right? Every day when you start your day like that. Okay, so we had kick to score an own goal.
Okay, next one is to watch from sidelines. To watch from sidelines. This means to watch the game but not play. Oglądać mecz z boku. So, football fans, they watch from the sidelines, but also people who don't like the I can't remember in English how you say rezerwowy. I can't remember that, but so people who are in the team but they are not playing, they just watch the game, they wait for the turn, they also watch from the sidelines, the football coach does, and so on and so on. But we also can watch from the sideline. We can observe a situation but not take part in it. Okay, so if you have a situation where you for example, at work or at your family's house, or with your friends, that you don't want to get involved, right? You prefer to stay aside, be quiet, don't comment, don't do anything. You watch the situation from the sidelines. So here we have our example. You always keep quiet. I think it's better for you to watch our arguments from the sidelines. Okay, so someone watch two people fighting, but they never take part in the arguments. They prefer to watch from the sidelines. Czyli oglądać mecz z boku, oglądać mecz. Sidelines to są tak naprawdę bok boiska. Are you the kind of person who watches from the sidelines? Okay, so there are people who prefer not to get involved in anything, and if you prefer to watch from the sidelines, that's also okay. I sometimes prefer to watch from the sidelines. I don't, especially if I don't know people, I think it's better for me to just keep quiet, stay aside and not get involved. But when it comes to my family and friends, it's hard for me to watch from the sidelines. I sometimes have to make a comment that says what I think about the situation. This is what, I don't know, sometimes it's not very good, I think, but this is the kind of person I am. But for people who I don't know, then I just keep quiet and it's fine. So, what is Mariola saying? In our first match, Szczęsny scored an own goal after 16 minutes of first half. Yeah, that I heard that people were not happy. They were not happy about it. I know that that was very embarrassing, right? It was very embarrassing. Alright, next expression, move the goalposts. Okay, move the goalposts. It means to move the goal to a different place. This doesn't happen in football, I think. Przesunąć bramkę, słupki od bramki. Okay? Dosłownie to wyrażenie znaczy przesunąć bramkę. Tak, dla Waszej wiadomości, goal to nie jest tylko gol, tylko to jest też bramka. Okay? Dlatego mówimy, jak chcemy powiedzieć, że przesunąć bramkę, to powiemy move the goal, czyli przesunąć bramkę. I don't think it happens in football. I think the goal always has its own place, so it doesn't really make much sense. But in everyday life, it does make sense. Move the goalposts. It means to change the conditions of a situation so it provides advantage to us and disadvantage to the other person. Czyli po polsku zmienić warunki sytuacji, przeważnie niesprawiedliwie, aby zyskać więcej. Okay? Czyli dlatego właśnie, jeżeli przesunęlibyśmy bramkę w piłce nożnej, to być może jedna drużyna miałaby przewagę. Dlatego w codziennym życiu właśnie wyrażenie move the goalposts oznacza, że zmieniamy warunki gry, zmieniamy warunki sytuacji, aby zyskać więcej. I jest to przeważnie coś niesprawiedliwego. So, we almost bought the apartment, but the owner moved the goalposts and demanded more money.
Okay, so we did not buy the apartment, and this actually happened to me. So he didn't demand more money. There were a situation about the contract and some other things, but yes, they moved the goalposts at the last minute, and that's why I did not buy the apartment that I wanted to buy. So it was not fair. It was very it was not very nice, and that's why I think that using this expression here is very, very good. So the question for you: have you ever moved the goalposts? Okay, in any situation? Do you think? I know it's quite hard to admit that we've done something like that, but I hope that some of you that doesn't happen to you very often, but maybe it has. Maybe it has. Maybe you have moved the goalpost. I don't think that I have done anything like that, or at least I don't remember. But I think that like for example, that example with the apartment is a great one here, because the owner moved the goalposts and it was not fair. We weren't prepared for this, and we thought it was unfair, and we did not buy an apartment because of that. Sylvia says, sometimes I like watching situations, okay, from the sideline. From the sideline. Sometimes I like to watch, or I like watching situations from the sidelines. Okay, that's how we would say this, from the sidelines. Okay, and I have one more for you, and I kept it for the last one. Więc to jest rzecz, która zawsze mnie troszeczkę śmieszy. Rzecz, która być może nie jest do końca tak przydatna dla Was, ale dlatego, że się powtarza bardzo często w filmach, w teledyskach, w piosenkach, ale właśnie przeważnie chyba w filmach, takich komediach też, ale też dosyć poważnych filmach. Jest to wyrażenie, które zawsze, nie wiem dlaczego, ale zawsze jeżeli chodzi o futbol, to zawsze do mnie wraca i zawsze na przykład zaskakuje moich uczniów tym wyrażeniem. I mam nadzieję, że nie uznacie tego za nic obraźliwego, ale stwierdziłam, że się podzielę tym z Wami. Więc jest to słowo score. I to score a goal oznacza to kick the ball in the net, czyli strzelić gola. Okay? To score a goal. To score a goal, score a point, czyli zdobyć punkt. Okay? Zdobyć punkt, score a goal, score a point, strzelić gola, zdobyć punkt. But we can spice it up a bit. So score, słowo score nie oznacza tylko strzelić. Oznacza, it means also something different. To have a sexual relation with someone once. And in Polish, it sounds very bad. It means zaliczyć kogoś. I to jest wyrażenie, które się bardzo często pojawia w filmach. So, especially when you have movies about young people, right? About young people, about like college people, you know, things like that. And it means, for example, I heard you went out last night. Did you score? Okay, so you can hear that in movies. Okay, więc to jest pierwsze takie slangowe użycie słowa score. Drugie użycie tego w slangu means to get something, usually an illegal substance. Okay? Zdobyć nielegalną substancję, na przykład narkotyki. He's an addict and always looks for an opportunity to score. Okay, czyli so when we have a situation, this expression shows up in movies with like crime and police, you know, things like that. Very often they use this word score. But we can also use this as a slang when we want to say that we got something, right? In a funny way. Czyli jeżeli chcemy powiedzieć, że zdobyliśmy coś
i chcemy sobie zażartować, to możemy to użyć właśnie w ten sposób. I na przykład ja tutaj użyłam tego słowa score w odnośnie do cukierków. What do I need to do to score some free candy from my grandma? Okay, so we don't have to use it in a bad way. We don't have to use it with drugs. Okay, but we can use it with other stuff as a kind of a joke. Okay, so what do you think? What do I need to do to score some free candy from my grandma? Okay, or what do you have to do, or what did you have to do if your grandma is no longer with us, maybe, or you are a grandma. What do your grandchildren have to do to score some free candy from you? So let me know what kind of strategy did you have with your grandma, or maybe if you are a grandma or a granddad. Okay? Więc to są takie 3 zastosowania, czyli możemy dosłownie powiedzieć strzelić gola, ale też możemy odnieść to do zaliczyć kogoś lub zdobyć nielegalną substancję. And that's the last one for you to learn today. And the final question is, which expression do you remember the most from today? Which expression do you remember the most today? I hope you remember some expressions. I hope that you remember some of them, at least one. If you remember one, then I've done my job for today, I think, because, you know, at least one. Agnieszka says, I have never moved the goalposts. That's good. You're a good person, Agnieszka. You are a good person. Okay, so I hope you are ready for our quiz. We have 20 minutes and I think we can do it in 20 minutes. So let's have a look at the first question. So the first question is, to start is the same as to kick on, to kick off, or to kick in. Let me know in the comments. Mariola, you are so fast. You are as fast as a lightning. Ania, and one more, Sebastian, very good. Of course, to start is to kick off. To kick off is to start. To start something quite quickly, very often, but also it doesn't have to be very quick. It means to start. Very well done, everyone. Next one. Don't lose your focus now. Keep your eye on the ball, your eyes on the ball, your eye on the balls. Okay? So here you have to choose the right expression. Which one is the correct one? Your eye on the ball, your eyes on the ball, and your eye on the balls. Okay, Sebastian, Mariola, and Ania, very well done. It is A. Zawsze mamy jedno oko na piłce, okay? Bo drugim okiem też musimy wyobrażacie sobie, nie? Ale drugim okiem też musimy patrzeć, co jest dookoła nas. Very good, Agnieszka, Monika, well done. Good job. So, the first one is correct. Your eye on the ball. Very good. Next one. Samobój. To own goal czy own goal? Sorry for the noise. I don't know if you can hear it, but someone is just starting renovating an apartment, I think. So sorry about that. But we don't have that much time left, so I hope that you can stand that. Sebastian, Mariola, and Ania, well done. It is own goal. Marzena, very good. Sylwia, good job. Own goal, of course. Nie mylcie o z own. O z e na końcu i bez n to zaczyna mnie to denerwować. Ten hałas, nie wiem, czy wy to słyszycie. Więc o z e na końcu to jest być winnym komuś, tak? A own to jest własny, tak? Czyli own goal to jest własny gol, czyli samobój.
Next one. You are going like a storm. He really thought it would bring money, but because of him, we lost everything. It was own goal, an own goal, an own goal. Okay, think about it. Think about it. If we need an or not before. Mieszkanie w bloku, nie? Zawsze ktoś coś remontuje. Okay, Sebastian first, Mariola, and one more. I always wait for one more. 3 people have to, and Marzena. Yes, good. And Agnieszka, słyszycie? Okay, sorry. Not my fault though. Okay, of course it is an own goal. An own goal, czyli własny goal. I tak stawiamy en przed golem. Gol jest rzeczą policzalną i jak mówimy, że jest jeden gol, to mamy en najczęściej. Może być też d, jeżeli relacjonujemy to tak przy okazji. Wiecie co? Zamknę okno. Poczekajcie chwilę, bo mnie to denerwuje bardzo. Może będzie ciszej. Nie wiem, czy coś pomoże, bo tutaj okna są takie, wiecie, no, że tam to nie okna, to nie są okna za bardzo. Ok, więc gol jest rzeczą policzalną, the możemy postawić przed golem, jeżeli relacjonujemy na przykład mecz i możemy, na przykład mówimy o konkretnym golu. Ktoś strzelił gola. Tak? Ktoś strzelił gola i mówimy, że ten gol na przykład był samobójem albo coś takiego, to wtedy D możemy postawić. Natomiast przeważnie, jeżeli mówimy o czymś po raz pierwszy, o czymś bardzo mało konkretnym, o czymś, co jakiś tam gol, to mówimy an own goal. Okay, next one. I don't want to get involved. I prefer to watch from the sideline. I prefer to watch from the side, or I prefer to watch from the sidelines. Okay, your turn. Which one is the correct version? Sebastian, you're very quick today. I like your enthusiasm there. Okay, so anyone else? Who else would like to? So, which one is correct? Ania and Mariola. Yes, I prefer to watch from the sidelines. Tak? It's correct. Not from the sideline, tylko sidelines. C jest tutaj poprawną odpowiedzią, dlatego że mamy bardzo dużo stron w boisku. Tak? Nie mamy tylko jednej strony, tylko mamy wiele stron, dlatego sidelines. Okay, and the last one. You changed the conditions of the contract. We lost money because of you. You moved the goal. You moved the post. You moved the goalposts. Very easy, I think. Okay, so which one is correct? You moved the goalpost or goalposts. Sebastian? Anyone else? Agnieszka? And Mariola, Marzena, very, very good. Of course, move the goalposts. Okay? Post, nie wiem czy wiecie, co to jest post. Post może oczywiście oznaczać bardzo dużo rzeczy, łącznie z na przykład pocztą, ale post ogólnie oznacza słupek. Tak? I goalposts to są słupki od bramki. To nie jest do końca bramka, bo ja powiedziałam, że to jest bramka. Goal to jest bramka, a goalposts to są słupki od bramki, czyli przysunąć te słupki od bramki, tak? Więc może to też być w innym sporcie tak samo. All right, my dear all. I think we are almost done. Jesteśmy już
prawie na finiszu. Zostało nam 10 minut, ale no, będziemy kończyć powoli. Oczywiście przypominam Wam o treningach angielskich konwersacji. Tutaj mam, że spring, ale nie spring, tylko summer. Moi drodzy, my pracujemy jak zawsze, bo cały czas dostaję pytania, czy my pracujemy latem. My pracujemy latem. Jasne, nasi nauczyciele czas od czasu biorą wolne i wtedy w takich przypadkach Wam przesuwamy nasze treningi i przesuwamy Wam daty wykorzystania treningów, ale my pracujemy tak jak zawsze. Nikt z nas nie bierze całych wakacji, nawet ja w zeszłym roku wzięłam sobie sierpień wolny, a w tym roku stwierdziłam, że to jest bez sensu, bo i tak nigdzie pewnie nie pojadę, więc pracuję jak normalnie. Być może parę dni tu i tam sobie wezmę wolnych, tak samo nasi nauczyciele, więc my mamy kogoś, kto jest dostępny. I do tego nasi uczniowie bardzo często robią sobie wolne, więc zawsze na te wakacje mamy więcej miejsc wolnych niż normalnie, więc czekamy na Was, moi drodzy, czekamy na Was, jeżeli chcecie sobie pogadać po angielsku, jeżeli chcecie się nauczyć mówić w języku angielskim i chcecie w końcu zacząć się przełamać, zacząć mówić, ale też rozwinąć swój angielski. Wiecie, że mi najbardziej zależy na konwersacji, na tym, żebyście mówili, więc na tym się skupiamy. Więc jeżeli Wam na tym zależy, chcecie właśnie to poćwiczyć, to czekamy na Was, nasze drzwi są dla Was otwarte. I chciałabym Was zaprosić na Instagrama. Jak mówiłam w zeszłym tygodniu, ja bardzo, bardzo nieśmiało to robię, dlatego że ja prowadzę dużo rzeczy, ja mam bardzo dużo hobby swoich własnych, więc dużo rzeczy prowadzę naraz. Dlatego ten Instagram OK English będę troszeczkę wolniej rozwijać. Tam nie będzie live'ów, przynajmniej na razie. Breakfast będzie tylko tutaj, więc nic nie przenosimy, ale będą posty, będą jakieś tam, wiecie, stories i tak dalej. Na razie próbuję pewnych rzeczy, eksperymentuję, troszeczkę tak powoli to robię, ale jak jesteście na Instagramie, to dołączajcie. okenglish.pl macie na ekranie. Co jeszcze? Czy mam dla Was jeszcze jakiś post blogowy chyba w tym tygodniu? Zaraz zobaczymy, bo chyba coś napisałam, a nawet nie pamiętam. I tak. Więc mam dla Was post o tym, jak opowiedzieć po angielsku o swoim mieście. O swoim mieście. Zostawiam Wam link w komentarzu. To jest post, który uczy Was wypowiedzi, więc jest tam lista słówek, są tam wyrażenia, jest tam sporo gramatyki, bo ta lekcja skupia się na there is i there are i na czasownikach modalnych. I jest też przykład takiej wypowiedzi. Będzie też do tego wideo w tym tygodniu na YouTubie i u nas tutaj na Facebooku. I jeżeli chcecie, wydaje mi się, to jest taka lekcja na poziom A2, B1, więc dla bardziej zaawansowanych być może nie jest to aż tak przydatne, chociaż uważam, że warto sobie, jeżeli nie macie kontaktu z językiem angielskim i nie ćwiczycie konwersacji, to warto sobie takie rzeczy układać, nawet jak jesteście na wyższym poziomie. Także wrzuciłam już link do komentarzy. Zajrzyjcie sobie, zobaczcie. Mam nadzieję, że Wam się przyda. I tak jak mówię, będzie do tego wideo również. Agnieszka się pyta, czy śniadania będą. Śniadania będą tutaj na Facebooku, nie na Instagramie, tak? Instagram nie daje mi takich możliwości, jak daje mi Facebook, na przykład dzielenie się z Wami ekranem, czy robienie quizów. Tego nie ma na Instagramie, dlatego ja po prostu do tej pory na Instagramie nic nie robiłam, bo on mi nie daje za dużo jakby... Ja bardzo lubię live'y robić, bardzo lubię takie mini lekcje robić, dlatego ja wolę korzystać z Facebooka, ale Instagram też zawsze daje jakby jakieś tam dodatkowe inne możliwości i to jest też dodatkowy kanał, gdzie można się z Wami kontaktować. Myślę, że stories są takie fajną rzeczą, dlatego że storiesy troszeczkę są bardziej takie personalne i możemy troszeczkę sobie się tak troszeczkę kontaktować i to częściej niż tutaj na Facebooku. Dlatego między innymi Instagram jest dla mnie takim fajnym kanałem, że można z Wami sobie mieć większy kontakt i bardziej taki osobisty.
Mariola się pyta, jak powiedzieć spalony. Bardzo dobre pytanie. Spalony to jest off-site. Off-site, czyli nie burnt, tylko off-site. Pokażę Wam tutaj na ekranie. Tak się mówi spalony. Powiem szczerze, że nie wiem, czy tam nie powinien być myślnik między off a site. Nie wiem, czy nie powinno się tego myślnikiem oddzielać, ale się tak, szczerze mówiąc, aż tak bardzo piłką mnie interesuje, żeby wiedzieć dokładnie, ale na pewno po angielsku jest to an off-site. To jest spalony. Także ja kiedyś myślałam, że to jest burnt, but nie. Nie, burnt to nie jest spalony. Ok, moi drodzy, to co? Powoli kończymy. Jeżeli macie jakieś pytania, to dajcie znać, oczywiście. Jak zawsze, proszę Was o serduszka, o kciuki w górę, o uśmiechnięte buźki, o jakieś reakcje. Dajcie znać i tym dajecie mi znać, że podobała Wam się lekcja i że jesteście zadowoleni z tego, zdobyliście jakąś tam wiedzę. Wiem, że wszystkiego się nie da zapamiętać, tak? Ale jeżeli zapamiętaliście jedno wyrażenie z naszej lekcji, to już jest sukces. I zachęcam Was do tego, żeby iść, mówić i żeby używać tych wyrażeń, tak? Żeby się starać użyć tego wyrażenia gdzieś przynajmniej w jednym zdaniu i to na pewno, żeby to było dzisiaj albo jutro, czyli bardzo, bardzo szybko, żeby nie zapomnieć, bo używanie nowych wyrażeń w rozmowie sprawia, że zapamiętujemy więcej i zapamiętujemy na dłużej. Oprócz tego podzielcie się tym live'em z innymi, może ktoś odkryje OK English, może ktoś będzie chciał przychodzić na śniadania, może ktoś będzie chciał brać udział w naszych wyzwaniach, w webinarach i w różnych innych rzeczach i skorzystać z tego, co tutaj mamy. I kończąc już, dziękuję Wam bardzo. Thank you very much. Thank you, Ania. Thank you very much for coming. Thank you very much for taking part and I will see you next week on Monday at 9, as always. No changes. Thank you so much. Have a good week. Bye bye.